Szanowni Państwo, zapraszamy na drugi w tym sezonie odcinek Oka Zebry, w którym omówimy kilka sytuacji z drugiej i trzeciej kolejki Polskiej Football Ligi. W ostatnich kolejkach pojawiło się kilka fauli za złapanie i pociągnięcie kratki kasku zawodnika z piłką. Chcielibyśmy zatem zwrócić uwagę na to przewinienie. Przypominamy, że zakazane jest złapanie i pociągnięcie za dowolny otwór w kasku, nie tylko za sam face mask. W przypadku zawodnika z piłką faul ma miejsce w momencie pociągnięcia. Sam kontakt z kaskiem takiego zawodnika nie jest jeszcze faulem. W obu oglądanych sytuacjach złapanie i pociągnięcie jest dobrze widoczne i flagi słusznie pojawiły się na boisku. Sytuacja z meczu w Wieliczce. Jest to akcja, podczas której wykonano punt. Kopnięta piłka odbiła się od ziemi, następnie uderzyła w zawodnika drużyny odbierającej i została odzyskana przez zawodnika drużyny kopiącej. Zgodnie z przepisami, podczas kopnięcia z akcji, które przekracza strefę neutralną, zawodnicy drużyny kopiącej nie mogą dotknąć piłki, dopóki nie zostanie ona dotknięta przez zawodników drużyny odbierającej. W związku z tym należy podkreślić, że jeśli drużyna odbierająca zdecyduje się nie przeprowadzać akcji powrotnej, to przebieganie blisko odbijającej się piłki jest bardzo ryzykowne. Piłka może odbić się od ziemi w sposób trudny do przewidzenia i w takiej sytuacji najlepiej odsunąć się od piłki, aby uniknąć chociażby przypadkowego dotknięcia. W oglądanej sytuacji, po dotknięciu przez obrońcę, zawodnicy drużyny kopiącej mogli legalnie odzyskać kopnięcie i decyzja o przyznaniu im piłki była słuszna. Kolejna sytuacja z kopnięciem, tym razem mecz w Gdańsku. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten zablokował swojego przeciwnika w plecy. Blok był widoczny, miał wpływ na zawodnika blokowanego, miał także wpływ na akcję i dawał korzyść drużynie odbierającej. Wszystkie warunki faulu zostały spełnione i flaga była słuszna. Popatrzmy jednak, co wydarzyło się, gdy zablokowany zawodnik podnosił się z ziemi. Jak widzimy, gdy tylko stanął on na nogach, to otrzymał od innego zawodnika drużyny odbierającej kolejny, bardzo silny blok z niewidocznej strony. Tak mocny blok był całkowicie nieuzasadniony. Zawodnik blokujący zamierzył się na swojego przeciwnika, gdy akcja toczyła się już kilkanaście yardów dalej i zawodnik blokowany w żaden sposób nie zagrażał zawodnikowi z piłką. W dodatku zawodnik blokowany nie mógł się obronić przed nadchodzącym blokiem. Jest to zatem przewinienie osobiste, blindside block lub nadmierna ostrość w grze. Dwie sytuacje z blindside blockiem. W pierwszej akcji oznaczony zawodnik nabiegał z niewidocznej strony i następnie w silny sposób zablokował przeciwnika tuż przy zawodniku z piłką. Zawodnik blokujący był rozpędzony i wpadł w swojego przeciwnika, inicjując kontakt ramieniem. Jest to przewinienie osobiste, nielegalny blindside block i na boisku powinna pojawić się flaga. Dla porównania obejrzyjmy sytuację z meczu w Katowicach, w której także miał miejsce blindside block, jednak tym razem był to całkowicie legalny kontakt. Podobnie jak w pierwszej sytuacji, oznaczony zawodnik nabiegał z niewidocznej strony i także w silny sposób zablokował swojego przeciwnika. Zawodnik blokowany w wyniku tego kontaktu wylądował na ziemi. W tej sytuacji blok został jednak wykonany przy użyciu dłoni. Ręce zawodnika znajdowały się przed ciałem i to jest kluczowa różnica pomiędzy tymi sytuacjami. Bloki z niewidocznej strony wykonane przy użyciu dłoni są legalne i w tej akcji nie było faulu.
sytuacja z meczu w Zielonej Górze. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten zablokował zawodnika z piłką już poza boiskiem. Popełnił zatem przewinienie osobiste, późne uderzenie. Obrońcy muszą mieć świadomość tego, gdzie znajduje się linia boczna i nie mogą inicjować kontaktu, gdy zawodnik z piłką znajdzie się już poza tą linią. Faul jest tutaj oczywisty i flaga była słuszna. Jednakże ten blok spowodował dość duże zamieszanie na sideline'ie. Jak widzimy, jeden z zawodników nie biorących udziału w akcji w odwecie za ten faul odepchnął zawodnika drużyny obrony i następnie sam został odepchnięty przez innego obrońcę. Takie przepychanki po akcji są przykładem niesportowego zachowania i obaj zawodnicy, którzy odpychali przeciwników po akcji, powinni zostać w ten sposób ukarani. Jak widzimy, zawodnik ataku, który jako pierwszy odepchnął przeciwnika, następnie uderzył jeszcze jednego z obrońców pięścią. Popełnił w ten sposób kolejny faul, tym razem skutkujący już dyskwalifikacją z meczu. Decyzja o dyskwalifikacji oczywiście była słuszna. Miejmy nadzieję, że w meczach Polskiej Football Ligi będziemy oglądać jak najmniej takich niesportowych zachowań po akcji, ponieważ takie sytuacje nie mają nic wspólnego z pięknym sportem, jakim jest futbol amerykański. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku pytań. Postaramy się rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Zachęcamy także do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w kolejnych meczach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.